Cześć! W tym filmie zajmiemy się utworzeniem domeny dla naszego środowiska. W pierwszej kolejności utworzymy kontroler domeny na naszym serwerze DC, a następnie nasz serwer webconowy dodamy do naszej domeny. Za pomocą zdalnego pulpitu logujemy się na serwer DC. Dodajemy nową rolę do naszego serwera. Wskazujemy bieżący serwer, czyli DC. Wśród roli serwera wskazujemy rolę Active Directory Domain Services i przeklikujemy dalej. Zaznaczamy opcję, aby komputer zrestartował się po instalacji. Klikamy Install. Instalacja Active Directory skończyła się powodzeniem, serwer został zrestartowany, więc teraz możemy przystąpić do promowania naszego serwera DC, do pełnienia funkcji kontrolera domeny. Klikamy w link widoczny w górnej części. Wskazujemy, aby utworzyć nowy las i korzeniem tego lasu będzie nazwa naszej domeny tutaj. Wpiszmy na przykład webconlab.local. Przechodzimy dalej. Możemy tutaj wskazać kompatybilność, z jaką ma działać nasze Active Directory. Jako że nie mamy innych serwerów w lesie, jest to jedyny serwer, nie ma tutaj żadnych kolizji, możemy pozostawić Windows 2016 oraz wpisujemy teraz sobie hasło. Przeklikujemy dalej. Pozostawiamy nazwę domeny zasugerowaną przez Windows. Również przeklikujemy dalej. Kontroler domeny został promowany teraz do bycia kontrolerem domeny. Serwer się zrestartował. Włączymy się do niego ponownie. Otworzymy sobie teraz przystawkę do zarządzania
użytkownikami i komputerami w domenie. Widzimy, że mamy tutaj już utworzoną domenę, w której możemy zarządzać zarówno użytkownikami, grupami, komputerami. Utworzymy sobie teraz pierwsze konto z wysokimi uprawnieniami, które będzie służyło nam do wszelkich instalacji i zarządzania naszą domeną. Nazwijmy je install. Wpiszmy teraz hasło dla tego konta i odznaczmy wymuszanie zmiany hasła na logowaniu. Widzimy, że nasz użytkownik został utworzony. Teraz dodamy go do grupy. Szukamy grupy administratorów domeny. Tutaj chyba nie ma. Ok, mamy grupę domain admins. Tutaj dodamy naszego użytkownika, tak aby był w stanie logować się na wszystkie komputery w domenie oraz nimi zarządzać. Wpisujemy nazwę utworzonego przez nas konta. Klikamy Apply i OK. OK, w kontrolerze domeny wykonaliśmy już wszystkie działania, które chcieliśmy wykonać. Teraz za pomocą zdalnego pulpitu łączymy się do naszego serwera Webcon, który podłączymy do domeny. Kliknijmy teraz prawym przyciskiem myszy na This PC, ustawienia. W sekcji Computer Name, Domains and Working Settings klikamy Change Settings i w tym miejscu wskazujemy nazwę domeny. W tym momencie nie powinno nam się jeszcze udać komputera do domeny. Wynika to z dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest fakt, że nie mamy doinstalowanej jeszcze jednej funkcji w Windowsie, a drugą jest fakt, że domena nie jest widziana z tego poziomu jeszcze. Będziemy musieli też ustawić jeszcze odpowiednio DNS dla tego komputera, ale to za chwilkę. W pierwszej kolejności doinstalujemy funkcję, która jest wymagana dla działania dla wersji Windows Server 2019. Póki co tutaj wszystko przeklikujemy i kiedy dojdziemy do funkcji, tutaj wskażemy brakujący element. Którym jest SMB w wersji 1.0 i klikamy Install. Serwer webconowy się teraz restartuje, a my, korzystając z chwili wolnego czasu, zalogujemy się jeszcze na nasz serwer DC w tym celu, aby sprawdzić, jaki posiada adres IP, abyśmy mogli go wskazać na serwerze webconowym. Zwróć uwagę, że do tej pory logowali się kontem administrator, który był kontem lokalnym na danym komputerze. Teraz od tego momentu we wszystkich komputerach w domenie będziemy już logować się kontem domenowym, które utworzyliśmy, czyli naszym kontem install. Domenę mamy już na dole wpisaną, więc wystarczy, że wpiszemy jego login domenowy oraz hasło.
Wpisujemy install oraz hasło, które utworzyliśmy dla tego użytkownika. Tak przy okazji zwróć uwagę, że teraz na tym serwerze są zalogowani dwaj użytkownicy, w tym, że jeden jest offline. Ok, teraz chcemy sprawdzić, jaki adres IP został przydzielony do naszego serwera DC. W tym celu uruchamiamy linię komend i wpisujemy ipconfig łamane na AL i sprawdzamy, jaki adres IP został przydzielony dla tego serwera. Oczywiście ten serwer, ten numer IP możesz też przydzielić sobie ręcznie, ale jeżeli posiadasz jakiś router w domu, to on nada go za ciebie domyślnie. I teraz ten adres IP, który posiada nasz serwer, kontroler domeny, musimy wpisać jako serwer DNS dla naszego serwera webconowego. Przechodzimy do ustawień sieciowych dla naszego interfejsu. Wchodzimy w właściwości. I w tym miejscu dla interfejsu IPv4 wskazujemy adres DNS naszego serwera DC. W tym momencie powinno nam się już udać dodać serwer do domeny. Sprawdźmy tylko jeszcze, czy działa internet, czy wszystko działa w sposób poprawny. Internet działa, więc możemy wyłączyć tutaj. I teraz spróbujemy dodać nasz serwer webcon do domeny. Ponownie wchodzimy w ustawienia komputera, w jego właściwości. Wskazujemy nazwę domeny webcon lab.local.
Jak widać, miałem tutaj literówkę. Poprawna nazwa to jest Webcon Lab bez podkreśnika. Ja to wpisałem z podkreśnikiem. Poprawmy ten błąd. I teraz już wszystko powinno działać w sposób poprawny. Może jeszcze zamiast Webcon Lab, która może być troszkę mylny, zmienimy sobie na Webcon Server, tak aby jego nazewnictwo nie pokrywało nam się z nazwą domeny. I kliknijmy OK. W tym miejscu Windows prosi nas o poświadczenie użytkownika, który posiada uprawnienia. Wpiszmy nasze konto administratora domeny, czyli konto install, które wcześniej utworzyliśmy. Wpisujemy webcon lab łamane na install. Super. Udało nam się dodać komputer do domeny. On teraz musi zostać zrestartowany, więc też tak czynimy. Komputer został zrestartowany. Widzimy, że komputer jest już w domenie, więc możemy nie musimy się już logować kontem administratora. Możemy użyć do tego konta install. Super, widzimy, że wszystko ładnie działa. Sprawdźmy jeszcze na naszym kontrolerze domeny, czy z poziomu przystawki zarządzania komputerami i użytkownikami nasz komputer jest widoczny. Rozwijamy zakładkę komputery i widzimy, że Webcon Server jest dodany do domeny jako komputer. Ok, to wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę, cześć.